Istnieją nazwiska, które przetrwały całe królestwa. Nazwiska, które przeszły przez wojny, rozbiory i zniknięcie granic, jakich już dawno nie ma na mapie. Wiele z nich noszą do dziś ludzie, którzy nigdy nie podejrzewali, że ich nazwisko skrywa w sobie fragment jednego z największych państw, jakie Europa kiedykolwiek poznała. Dziś otworzymy 10 takich drzwi i przeniesiemy się w czasie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zanim zaczniemy, krótka uwaga. Większość osób oglądających ten kanał robi to na telewizorze, dlatego łatwo zapomnieć o subskrypcji. Jeśli lubisz odkrywać historię skrytą w nazwiskach rodowych, subskrypcja pomaga temu kanałowi rosnąć, a przede wszystkim pomaga, by te zapomniane historie trafiły do większej liczby osób. To naprawdę ma znaczenie dla przyszłości tego projektu. Bardzo dziękuję za wsparcie. W 1569 roku dwa państwa, które od wieków szły razem, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, podpisały Unię Lubelską i stworzyły coś rzadkiego dla tamtej epoki. Federacyjny związek dwóch narodów z jednym wybieranym królem i jednym sejmem, ale z zachowaniem własnych praw, wojsk i tożsamości. Ta Rzeczpospolita Obojga Narodów rozciągała się od Bałtyku aż po stepy w pobliżu Morza Czarnego, obejmując ziemie, które dziś należą do Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i części Łotwy. Był to świat fortec granicznych, ufortyfikowanych klasztorów, zamożnych miast handlowych i szlachty tak licznej i wpływowej, że w pewnych momentach sama wybierała i obalała królów. I właśnie w tych okolicznościach, pośród sporów o władzę oraz wojen z Imperium Otomańskim, Szwecją i Tatarami krymskimi, zaczęło utrwalać się wiele nazwisk, które znamy do dziś, zwykle związanych z ziemią, zamkiem albo czynem, który nikt nie powinien zapomnieć. Pierwsze nazwisko, które otworzymy, to Sobieski. Pod względem językowym jest to nazwisko toponimiczne, utworzone od nazwy miejscowości, prawdopodobnie pochodzącej z okolic Sobieszyna w Małopolsce, z dodaniem słowiańskiego sufiksu -ski, który wskazywał na posiadanie ziemi lub pochodzenie z danego miejsca. Taki sposób tworzenia nazwisk był niezwykle popularny wśród polskiej szlachty, która często przyjmowała nazwę zarządzanej przez siebie ziemi jako część własnej tożsamości. Nazwisko pojawia się w dokumentach już od XV wieku, związane z rodziną drobnej szlachty, która z pokoleniami zdobywała coraz więcej ziemi i wpływów. Niewielu wie, że zanim stało się jednym z najbardziej znanych nazwisk w historii Polski, Sobiescy byli jedną z tysięcy rodzin szlacheckich o znaczeniu wyłącznie regionalnym. Przełom nastąpił w XVII wieku, kiedy Jan Sobieski został wybrany królem i w 1683 roku dowodził siłami chrześcijańskimi w bitwie pod Wiedniem, pomagając zatrzymać natarcie Imperium Otomańskiego na Europę Środkową. Samo to wydarzenie zmieniło nazwisko w symbol oporu i przywództwa militarnego. Jeśli twoja rodzina nosi to nazwisko dzisiaj, zachowuje pamięć jednej z najważniejszych bitew w historii Europy, choć bezpośredni związek z linią królewską w większości przypadków jest jedynie zbiegiem regionalnego pochodzenia, a nie udokumentowanym pokrewieństwem. Jedną z największych trudności dla osób próbujących wywodzić to nazwisko od samej rodziny królewskiej jest fakt, że w tamtych czasach istniało wiele rodzin drobnej szlachty noszących podobne warianty nazwiska, związane z różnymi wioskami rozsianymi po Małopolsce. Oznacza to, że znalezienie nazwiska Sobieski w starym dokumencie nie daje żadnej gwarancji związku z królem, który pomógł obronić Wiedeń. To właśnie ta mieszanka historycznej sławy i powszechnego regionalnego pochodzenia czyni to nazwisko tak interesującym. Jest jednocześnie nadzwyczajne i całkowicie zwyczajne. Ale historia polskiej szlachty nie kończy się na królach. Niewiele rodzin było tak wpływowych jak Radziwiłłowie. I to drugie nazwisko zasługuje na szczególną uwagę. Jego pochodzenie jest patronimiczne, wywodzące się ze starego litewskiego imienia, możliwie związanego z pojęciami rady lub radości, później zaadaptowanego do słowiańskiej pisowni. Radziwiłłowie nie byli jedynie szlachtą, byli książętami Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jedną z niewielu rodzin regionu,
która otrzymała ten tytuł, co dawało im wagę dyplomatyczną porównywalną z wieloma europejskimi domami królewskimi. Centrum władzy rodziny znajdowało się w Nieświeżu, dziś Niazwisz na Białorusi, gdzie zamek rodzinny, obecnie wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wciąż przechowuje archiwa, portrety i słynną kolekcję gobelinów zbieraną przez rodzinę przez wieki. Niewiele osób wie, że zamek ten gościł jedną z pierwszych drukarni w regionie oraz prywatną siatkę wywiadowczą samej rodziny, używaną do ochrony jej interesów politycznych w Rzeczpospolitej. Nazwisko to przetrwało nie tylko poprzez dziedziczenie, ale poprzez biblioteki, archiwa i budowle, które oparły się wojnom, pożarom i samemu Związkowi Sowieckiemu, który w XX wieku próbował zatrzeć znaczną część tej arystokratycznej pamięci. Największą trudnością dla badaczy próbujących odtworzyć pełną historię rodziny jest właśnie to pęknięcie XX wieku. Znaczna część archiwum nieświeskiego została rozproszona, wywieziona do różnych krajów podczas wojen i okupacji i tylko niedawno niektóre dokumenty zaczęły być ponownie gromadzone w ramach międzynarodowych projektów digitalizacji. Oznacza to, że nawet będąc jedną z najlepiej udokumentowanych rodzin dawnej Rzeczpospolitej, w historii Radziwiłłów wciąż istnieją istotne braki, które być może nigdy nie zostaną całkowicie wypełnione. Ale Radziwiłłowie nie są ostatnim słowem w tej historii. Istnieje inna rodzina, równie wpływowa, która nosi nazwisko jeszcze silniej związane z samą strukturą polityczną epoki – Czartoryscy. Nazwisko to pochodzi od miejscowości Czartorysk na Wołyniu, dziś części Ukrainy, i podąża za tym samym toponimicznym wzorcem dodawania sufiksu pański do nazwy terytorium pochodzenia. Mało znanym szczegółem jest tu kwestia genealogiczna. Czartoryscy twierdzili, że pochodzą od Giedyminowiczów, dynastii, która rządziła samym Wielkim Księstwem Litewskim jeszcze przed Unią z Polską. Oznacza to, że w przeciwieństwie do wielu rodów szlacheckich, które wzniosły się dzięki wojnom lub przychylności królewskiej, Czartoryscy nosili legitymację sięgającą czasów wcześniejszych niż sama Rzeczpospolita. W XVIII wieku rodzina stała się centrum ugrupowania politycznego znanego jako Familia, które próbowało zreformować system elekcyjny kraju, aby uniemożliwić mocarstwom zagranicznym dalsze ingerowanie w polskie elekcje królewskie, czego niestety nie zdołali zapobiec na czas. Rezydencja w Puławach, do dziś dostępna do odwiedzenia w Polsce, stała się symbolem kulturalnym, goszczącym jedną z pierwszych prywatnych kolekcji artefaktów historycznych w kraju, zebraną szczególnie przez księżnę Izabelę Czartoryską. Mało znaną ciekawostką dotyczącą tej kolekcji jest to, że zawierała przedmioty przypisywane postaciom takim jak Szekspir, a nawet rzekome fragmenty związane z polskimi królami średniowiecznymi, w czasach, gdy weryfikacja historyczna takich przedmiotów była praktycznie niemożliwa. Dziś część tej kolekcji jest traktowana przez historyków z większą ostrożnością, właśnie dlatego, że łączyła udokumentowaną autentyczność z przedmiotami o niejasnym pochodzeniu. Problem typowy dla zbiorów arystokratycznych powstałych przed nowoczesnymi metodami katalogowania historycznego. Czwarte nazwisko prowadzi nas do jednej z największych fortun terytorialnych w historii Europy Wschodniej. Potocki. Pochodzenie jest proste i niemal poetyckie, wywodzące się ze słowiańskiego słowa oznaczającego potok lub strumień, związanego z wioskami nazywanymi Potok, rozsianymi po różnych regionach Polski. To, co czyni to nazwisko szczególnym, nie jest jego powszechne geograficzne pochodzenie, lecz skala terytorialna, jaką osiągnęła rodzina. W pewnym momencie Potoccy posiadali ziemię tak rozległe, że niektóre historyczne szacunki porównują ich posiadłości do małych europejskich krajów w zakresie populacji i dochodów. Zamki takie jak ten w Krzeszowicach w Polsce oraz posiadłości w Tulczynie, dziś na Ukrainie, pokazują rozmiar tego bogactwa. Ciekawym, mało znanym szczegółem jest to, że różne odłamy rodziny rywalizowały między sobą o wpływy, co prowadziło do wewnętrznych sporów równie intensywnych jak zewnętrzne bitwy, z którymi musiała się zmagać polska szlachta przeciwko wojskom zagranicznym. Dla wielu osób, które odkrywają to nazwisko w swoim drzewie genealogicznym,
Zaskoczeniem nie jest bogactwo, lecz rozdrobnienie. Rodzina Potockich nigdy nie była jednolitym blokiem, lecz siecią niemal niezależnych odłamów, każdy piszący własną historię w ramach tej samej Rzeczpospolitej. To stwarza realną trudność dla osób badających to nazwisko dzisiaj, ponieważ różne odłamy zarządzały odległymi od siebie terytoriami, często w regionach, które dziś należą do różnych krajów. Rejestry chrztów, ślubów i własności rozproszyły się między archiwami polskimi, ukraińskimi, a nawet austriackimi. Ponieważ część ziem potockich przeszła pod kontrolę Habsburgów po rozbiorach XVIII wieku. Odtworzenie pełnej linii genealogicznej w takich przypadkach zwykle wymaga badań w co najmniej 3 językach i 3 różnych systemach archiwizacji. 5. nazwisko jest, być może, tym, które najlepiej pokazuje, jak nazwisko rodzinne może wręcz stworzyć miasto. Zamojski. Nazwisko to również podąża za toponimicznym wzorcem, ale tutaj relacja jest odwrotna. To nie rodzina otrzymała nazwę od już istniejącego miasta, lecz miasto otrzymało nazwę od rodziny. Jan Zamojski, kanclerz i jeden z najbardziej wpływowych ludzi Rzeczpospolitej na przełomie XVI wieku, założył w 1580 roku miasto Zamość, zaplanowane od podstaw jako centrum handlowe i kulturalne, z renesansową architekturą włoską, przystosowaną do klimatu i kultury polskiej. Dziś historyczne centrum Zamościa jest wpisane na listę UNESCO, a kto przechadza się jego uliczkami, dosłownie chodzi po projekcie urbanistycznym, stworzonym przez jedną rodzinę w XVI wieku. Niewiele osób wie, że Zamość miał być również fortecą strategiczną, która oparła się oblężeniom wojsk szwedzkich w okresie znanym jako potop w XVII wieku, kiedy znaczna część terytorium Rzeczpospolitej została zajęta przez wroga. To nazwisko niesie więc ze sobą rzadką dla nazwisk rodzinnych pamięć. Pamięć całego miasta, które wciąż stoi. Inną ciekawostką, rzadko omawianą poza Polską, jest to, że Jan Zamojski założył w Zamościu również akademię, jedną z pierwszych instytucji szkolnictwa wyższego w regionie, przyciągającą studentów z różnych części Europy Środkowej. Miasto zaprojektowano tak, by było praktycznie samowystarczalne, z własnym systemem fortyfikacji, kanałami wodnymi i układem urbanistycznym ściśle przestrzegającym renesansowych zasad symetrii, co było rzadkością dla miasta założonego tak daleko od Italii. Ta dbałość urbanistyczna jest jednym z powodów, dla których Zamość zachował znaczną część swojej oryginalnej struktury do dziś, w przeciwieństwie do tylu innych miast regionu, które były wielokrotnie niszczone i odbudowywane na przestrzeni wieków. Doszliśmy do połowy drogi, a do tej pory zbadaliśmy nazwiska związane z królami, książętami, starożytnymi dynastiami, fortunami terytorialnymi i nawet z założeniem całego miasta. Ale kolejne 5 nazwisk prowadzi nas na bardziej wojskowy, bardziej ryzykowny, a w niektórych przypadkach bardziej tragiczny teren, gdzie na szali stało samo przetrwanie Rzeczpospolitej. 6. nazwisko to Chodkiewicz, pochodzenia patronimicznego, wywodzące się od zdrobnienia Kotkom, powszechnego wśród rodów szlachty litewsko-ruskiej, służących jako bojarowie jeszcze przed sformalizowaniem Wielkiego Księstwa Litewskiego jako sojusznika Polski. Trudność tu, dla badaczy tego nazwiska, polega właśnie na mieszaniu kulturowym. Chodkiewiczowie nie byli pochodzenia polskiego, lecz litewskiego, z silnymi korzeniami prawosławnymi i tylko później przeszli na katolicyzm, podążając za polityczną tendencją elity regionu. Nazwisko stało się znane przez Jana Karola Chodkiewicza, jednego z największych dowódców wojskowych w historii Rzeczpospolitej, odpowiedzialnego za zwycięstwo w bitwie pod Kirchholmem w 1605 roku na terytorium dzisiejszej Łotwy, gdzie liczebnie mniejsze siły polsko-litewskie pokonały znacznie większą armię szwedzką. W jednej z najbardziej studiowanych bitew kawaleryjskich tamtego wieku w Europie to nazwisko niesie więc pamięć niemal niemożliwego zwycięstwa.
osiągniętego nie liczbą żołnierzy, lecz strategią. Warto podkreślić ciekawostkę, która często umyka osobom badającym jedynie polską wersję tej historii. Dokumenty litewskie i białoruskie dotyczące rodziny Chodkiewiczów często używają innej pisowni nazwiska, co czyni międzynarodowe badania genealogiczne nad tym nazwiskiem szczególnie wyzwaniem. Kto bada dziś tę rodzinę, musi radzić sobie z wersjami w języku polskim, starolitewskim i cyrylicy ruskiej, wszystkie odnoszące się do tej samej linii rodzinnej, ale zapisywane różnie zależnie od tego, która kancelaria sporządzała dokument. 7. nazwisko Lubomirski również podąża za toponimiczną logiką wywodzącą się z miejscowości Lubomierz i dobrze reprezentuje inny, rzadziej omawiany aspekt polskiej szlachty – władzę poprzez architekturę i fizyczną wytrzymałość. Rodzina wybudowała zamek w Wiśniczu, wciąż istniejący w Polsce, znany ze swoich zaawansowanych jak na tamte czasy fortyfikacji, zdolnych do wytrzymania długotrwałych oblężeń. Mało znaną ciekawostką jest to, że zamek był jednym z niewielu w regionie, które przetrwały relatywnie nietknięte podczas szwedzkich inwazji XVII wieku, właśnie dzięki swojej inżynierii obronnej, podczas gdy inne posiadłości szlacheckie z tego samego okresu zostały całkowicie zniszczone. Sprawiło to, że nazwisko Lubomirski stało się w lokalnej historii symbolem odporności strukturalnej, czymś wykraczającym poza sam tytuł szlachecki. 8. nazwisko jest może najbardziej wizualnie wyrazistym z całej listy – Ossoliński. Pochodzenie jest toponimiczne, wywodzące się z miejscowości Ossolin w regionie sandomierskim. Wielkim historycznym wyróżnieniem tego nazwiska jest postać Jerzego Ossolińskiego, kanclerza i dyplomaty, który w 1633 roku poprowadził poselstwo Rzeczpospolitej do Rzymu przed obliczem papieża Urbana Fisgo. Kroniki z epoki odnotowują, że kawalkada była tak przepychowa, że konie miały być podkute srebrnymi podkowami, celowo poluzowanymi, tak by gubiły się na rzymskich ulicach przed tłumem, jako publiczny gest politycznej ostentacji. Warto zaznaczyć, że choć ten epizod jest szeroko odnotowany w relacjach z epoki, z biegiem wieków zyskał on również warstwy przesady, więc należy go traktować jako część tradycji historycznej i kulturowej związanej z rodziną, a nie jako fakt wyryty w kamieniu. Niezależnie od tego, nazwisko Ossoliński niesie do dziś pamięć dyplomacji poprzez spektakl, narzędzie polityczne, które Rzeczpospolita często wykorzystywała, by zaimponować innym mocarstwom europejskim. 9. nazwisko, Koniec Polski, ma pochodzenie wręcz dosłowne. Złączenie polskich słów koniec i pole, wskazujące na posiadłość położoną na krańcu obszaru uprawnego, możliwie związaną z wioską Koniec-Pole. Nazwisko historycznie wiąże się ze Stanisławem Koniecpolskim, jednym z głównych hetmanów, tytułu wojskowego odpowiadającego naczelnemu wodzowi, odpowiedzialnym za powstrzymywanie postępów kozaków i sił otomańskich na wschodnich granicach Rzeczpospolitej na początku XVII wieku. Ciekawą trudnością, z jaką spotykają się historycy badający ten okres, jest właśnie niedostatek jednolitych rejestrów, ponieważ wschodnia granica Rzeczpospolitej była niezwykle płynna, z bitwami, rozejmami i sojuszami zmieniającymi się niemal co rok. To czyni nazwisko Koniec Polski symbolem życia na ruchomych granicach imperium, które musiało bronić się w wielu kierunkach jednocześnie. 10. i ostatnie nazwisko na tej liście to Wiśniowiecki, pochodzenia toponimicznego, związane z miastem Wiśniowiec, obecnie Wyszniwec na Ukrainie, gdzie rodzina utrzymywała graniczny zamek o dużym strategicznym znaczeniu. Nazwisko to jest bezpośrednio związane z jednym z najbardziej burzliwych okresów w historii Rzeczpospolitej – powstaniem Chmielnickiego, rozpoczętym w 1748 roku, kiedy ukraińscy kozacy zbuntowali się przeciwko panowaniu szlachty polsko-litewskiej, wywołując konflikt, który na trwałe zmieniłby równowagę terytorialną regionu. Jeremi Wiśniowiecki stał się centralną postacią militarnej obrony tego okresu, a później jego syn, Michał Korybut Wiśniowiecki, zostałby wybrany na króla samej Rzeczpospolitej.
Niewielu wie, że ten wybór był w swoim czasie postrzegany jako wybór kompromisowy między rywalizującymi frakcjami szlachty, a niekoniecznie jako uznanie wielkich zdolności politycznych, co uczyniło jego panowanie jednym z najbardziej dyskutowanych i krytykowanych przez historyków badających ten okres. Patrząc na te 10 nazwisk razem, jasne jest, że nie opowiadają one jedynie historii pojedynczych rodzin. Opowiadają historię całego państwa, zbudowanego na sojuszach, ruchomych granicach, fortunach, bitwach i decyzjach, które ukształtowały znaczną część Europy Wschodniej na ponad 200 lat. Nazwisko jest jedną z najstarszych rzeczy, jakie rodzina może odziedziczyć, często starszą niż jakikolwiek dom, jakikolwiek przedmiot, jakakolwiek fotografia. Przechodzi przez pokolenia w ciszy, niosąc fragmenty świata, który w wielu przypadkach już nie istnieje na mapie, lecz wciąż żyje każdy raz, kiedy ktoś wypowiada to nazwisko na głos. Rzeczpospolita obojga narodów formalnie przestała istnieć na koniec XVIII wieku, podzielona między sąsiednie mocarstwa, ale jej nazwiska nie zniknęły. Podjęły dalszą podróż, przekroczyły granice, oceany i pokolenia, i wiele z nich nosi do dziś ludzie, którzy może nigdy nie słyszeli o tej dawnej republice. Niektóre z tych nazwisk zachowują pamięć królów, inne kryją historie jeszcze starsze, związane z terytoriami, które istniały jeszcze przed samą Unią Polski i Litwy. I to są historie, które dopiero przed nami w kolejnych odcinkach.